Hej, ja jestem Alex i na tym kanale pokazuję moją przygodę z remontem ponad 100-letniego drewnianego domu na północy Szwecji. A w tym filmie przyjrzymy się, ile kosztował mnie remont łazienki, którą remontowałem na przestrzeni prawie 2 lat od 2022 do 2024 roku. Link do playlisty z filmami z remontu łazienki znajdziecie na końcu filmu oraz w opisie. Podliczymy sobie koszty materiałów budowlanych, wykończenia, mebli, armatury, hydrauliki i elektryki. Oszacuję też z grubsza ilość roboczogodzin, które włożyłem w remont, a na końcu porównamy to sobie wszystko ze średnimi kosztami remontu łazienek w 2024 roku w Szwecji. Zaczynajmy. Zacznę od podkreślenia, że wszystkie prace, włącznie z elektryką i hydrauliką, wykonałem sam. Aczkolwiek jeżeli planujecie remont i nie jesteście na 100% pewni, czy podołacie, to polecam wynająć hydraulika i elektryka tak, żebyście mieli pewność, że wszystko jest zrobione dobrze. Dotyczy to zwłaszcza elektryki, gdzie niewłaściwe wykonanie instalacji może w najgorszym wypadku skończyć się pożarem. Jeśli zaś chodzi o inne rzeczy, takie jak chłodzenie płytek czy prace wykończeniowe, to jeżeli coś pójdzie nie tak, to najwyżej będziecie musieli z tym żyć i na to patrzeć, ale w większości przypadków nic wam nie grozi. Ale zebrane doświadczenia posłużą wam w zrobieniu lepszego projektu następnym razem. Ci, którzy oglądają moje filmy od początku, wiedzą, że pomieszczenie nie było wcześniej starą łazienką, tylko zupełnie nieprzystosowane składzikiem. Także na koszt materiałów miał wpływ fakt, że musiałem ciągnąć w całym pomieszczeniu nowe rury od wody, a także zrobiłem nowy pion kanalizacyjny. Elektryki w pomieszczeniu też nie było żadnej, także wszystko musiało być położone od zera. No dobra, ale dosyć ględzenia, przejdźmy do konkretów. Zapewne po to właśnie oglądacie ten film, żeby dowiedzieć się, ile kasy poszło na remont. A sam zresztą jestem tego ciekaw. No to lecimy. Na wszelkiej maści rury kanalizacyjne, miedziane, peksy, złączki, zawory, odpływ pod prysznicem, baterię umywalkową i prysznicową i inne rzeczy związane z hydrauliką wydałem w sumie 9700 koron, czyli około 3630 zł. W tym zawierają się też niektóre narzędzia, których wcześniej nie miałem, np. sprężyna do gięcia peksów, nożyce i kalibrator do tychże rurek. Część złączek miałem z poprzednich projektów, także nie zawierałem ich w kosztach, no bo nic na nie nie wydałem. Na materiały do prac elektrycznych i oświetlenia wydałem 7600 koron, czyli w przeliczeniu jakieś 2850 zł. W tej cenie zawierają się włączniki, kontakty, puszki połączeniowe, peszle, przewody, złączki, a także ogrzewanie podłogowe z termostatem, grzejnik na ręczniki, wentylator, LEDy sufitowe i lustro z podświetleniem. Tak jak w przypadku hydrauliki, część materiałów miałem zachomikowanych z poprzednich projektów, także też w ten sposób trochę zaoszczędziłem. Na prace przygotowawcze pomieszczenia, żeby dostosować je do bycia przyszłą łazienką, czyli pogrubienie ścian, budowę niszy prysznicowej, płyty podłogowe, wylewkę, sufit i ściany, a także izolację, płytę OSB, folię i inne tego typu rzeczy, wydałem razem 11 120 koron, czyli 4165 zł. Hydroizolacja podłogi to koszt 4540 koron, czyli około 1700 zł, a same gresowe płytki podłogowe plus klej, fuga i silikon kosztowały 3180 koron, czyli 1190 zł. Na następny ogień idą płyty łazienkowe, które kładłem na ścianach we wnęce prysznicowej i był to koszt rzędu 5400 koron, czyli około 2020 zł. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo być może niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego tak właściwie kładłem jakieś płyty łazienkowe, a nie zwykłe płytki ceramiczne jak normalny człowiek. Otóż, jak zastanawiałem się na etapie planowania remontu, czy użyć tych płyt łazienkowych, czy położyć zwykłe płytki, to koszt samych materiałów był dosyć podobny. To znaczy płytki, klej, fuga i silikon kontra system FIBO wychodziły mniej więcej podobnie. Płyty łazienkowe wyszły troszkę drożej, natomiast ilość włożonej pracy, to znaczy roboczogodzin, w przypadku płytek jest o wiele większa. Do tego dochodzi potrzeba odpowiedniego przygotowania ściany, zrobienia hydroizolacji, no i cały bałagan, z jakim wiąże się kładzenie płytek. Ogólnie myślę, że płyty łazienkowe to świetna alternatywa i na pewno jak będę robić łazienkę na parterze, to też użyję tego systemu. Dobra, lećmy dalej. Materiały wykończeniowe, czyli błazeria, tapety, farby, lakier, listwy i narożniki
i wszystko inne związane bezpośrednio z wykończeniem pomieszczenia kosztowały 8130 koron, czyli około 3000 zł. Meble i armatura, czyli kibelek, drzwi prysznicowe, szafka z umywalką i regał wnękowy, który zrobiłem, stanowiły koszt około 7350 koron, co przelicza się na około 2750 zł. Z tym, że szafkę umywalkową i samą umywalkę udało mi się kupić na super wyprzedaży przy okazji likwidacji sklepu budowlanego. W sumie zapłaciłem za nie 1400 koron, natomiast cena rynkowa tej samej szafki umywalki, tylko że w innym sklepie, to w sumie prawie 20 000 koron. Jedyną ich wadą było to, że były to egzemplarze powystawowe i służyły wcześniej jako część aranżacji w sklepie. Zdecydowanie zachęcam do polowania na okazję przy okazji planowania remontu, bo można czasem naprawdę bardzo dużo zaoszczędzić. I doszliśmy do ostatniej kategorii wydatków, czyli wszelkiej maści wyposażenie, jak stojak na papier toaletowy, haczyki na ręczniki, śmietnik, półki pod prysznic, dywaniki itd. Na to poszło około 1000 koron, czyli około 375 zł. Z tym, że pewnie jeszcze jakieś elementy wyposażenia będziemy dokupywać w miarę użytkowania, także ta część, można powiedzieć, jest wciąż otwarta. Czyli całkowity koszt wszystkich materiałów budowlanych i wykończeniowych, które posłużyły do remontu łazienki, to 58 020 koron, czyli w przeliczeniu 21 728 zł. Pytanie brzmi, czy to dużo czy mało? Warto spojrzeć na to w odniesieniu do średnich cen remontów łazienek w Szwecji. Na stronie Badrooms Experter SE znalazłem artykuł z przykładowymi kosztami remontu łazienki o powierzchni 5 m2, czyli taka standardowa, mała łazienka, jak najczęściej jest w mieszkaniach w blokach w Szwecji. Moja łazienka ma około 8 m2. W artykule koszt materiałów budowlanych, liczony razem z płytkami i wyposażeniem, to około 65 000 koron. Jednakże w artykule jest mowa o remoncie łazienki, czyli jak to pomieszczenie było wcześniej też łazienką. No a moja łazienka nie była łazienką. No i powierzchnia też 5 m2, a my mamy 8. Że jeżeli byśmy proporcjonalnie przeliczyli powierzchnię na koszt, to według autorów artykułu powinien ten koszt wylądować na około 100 000 koron. Jak to zatem możliwe, że zrobiłem cały remont za prawie pół ceny samych materiałów potrzebnych do standardowego remontu podobnej wielkości pomieszczenia? Na pewno dużą rolę odegrało bardzo skrupulatne planowanie remontu i kosztów. Wszystkie materiały też kupowałem sam, tam gdzie miały najlepszą cenę i nadmiar jaki mi zostawał z reguły oddawałem z powrotem do sklepu. Szukałem też dużo rzeczy na promocjach, jak na przykład wspomniana szafka i umywalka. Część wyposażenia zamówiłem też z Polski, co pozwoliło mi znacznie obniżyć koszt tych rzeczy w porównaniu do odpowiedników w szwedzkich sklepach. Jako że remont trwał około 1,5 roku, miałem czas, żeby powynajdywać rzeczy w dobrych cenach. Jak już też wcześniej wspomniałem, miałem też sporo materiałów, które zostały mi z różnych poprzednich projektów. No ale materiały to mniejsza część kosztów remontu łazienki. Najwięcej zawsze kosztuje robocizna. Według moich obliczeń ilość roboczogodzin od początku do końca to 485, co szczerze powiedziawszy mnie zszokowało, jak to policzyłem, bo to tak jakbym robił ten remont przez ponad 12 tygodni, pracując przez 8 godzin od poniedziałku do piątku. No i tak naprawdę zaoszczędziłem najwięcej kasy na tej robociźnie. Oczywiście poświęciłem na to swój czas, ale robiłem to większość czasu z chęcią, a i też dużo czasu na to poszło podczas urlopu, także nie uważam, że zainwestowałem ten czas ze stratą. Według wcześniej wspomnianej strony Badrooms Experten SE ilość roboczogodzin w przypadku remontu łazienki o powierzchni 5 m2 to 198 godzin. Co myślę w miarę się zgadza w przypadku remontu tak małej łazienki i bez wielkich ingerencji i przeróbek. Średni podany koszt roboczogodziny to 600 koron, czyli koszt ogólny robocizny za cały projekt to 118 800 koron. Jednak w Szwecji jest coś takiego jak RUT-avdrag, czyli w skrócie mówiąc procent kosztów robocizny w przypadku remontu, które pokrywa państwo. Obecnie jest to 30%, czyli de facto klient płaci 70% kosztów robocizny, a za resztę płaci państwo. W tym przypadku koszt dla klienta to około 83 160 koron,
a koszt jednej roboczogodziny to 420 koron. Jeżeli policzylibyśmy roboczogodziny z mojego remontu, czyli 485, wtedy koszt po tej 30% ulce to 203 700 koron, czyli około 86 400 zł. Tak naprawdę można powiedzieć, że zostało mi to w kieszeni, w porównaniu do tego, jakbym zlecił remont jakiejś firmie. No w takim układzie koszt remontu łazienki przewyższyłby koszt zakupu całego domu, co jest dosyć niedorzeczne, no ale takie są realia. W takim razie na koniec nasuwa się pytanie, czy warto robić remont samodzielnie? Jak najbardziej. Oprócz zaoszczędzonych pieniędzy na materiałach i robociźnie, dostajesz w gratisie niejako doświadczenie i satysfakcję z czegoś zrobionego samodzielnie. Jest to zwłaszcza sensowne, gdy remontuje się nieruchomość o nie tak bardzo wysokiej wartości. Remont mojej łazienki zamknął się w takim razie w czystym koszcie materiałów, czyli w około 58 tysiącach koron. Jestem z tej kwoty bardzo zadowolony i uważam, że stosunek jakości nowej łazienki do ceny jej remontu jest niesamowicie wręcz korzystny. Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, czy to dużo, czy mało. Jestem też ciekaw, ile kosztują remonty łazienek w Polsce. A w następnym filmie pokażę, jak zaczynam remont głównej sypialni na piętrze. Czy będzie łatwo i przyjemnie? No zdecydowanie nie.